Absolutnie najlepszym sposobem na to, aby zrozumieć problem, z którym sam się nie mierzysz, jest rozmowa z osobami, które to robią. Tak, trzeba wyjść do ludzi. Niby proste, ale dla wielu przerażające. I'm Dr. House. It's good to meet you. Sam jestem sprzedawcą i nie mam z tym wielkich problemów, choć nie zawsze tak było. Początkowo obawiałem się rozmów z nieznajomymi, w których miałem jakiś zamiar. Czy to dowiedzieć się czegoś nowego, czy po prostu coś sprzedać. Prawda jest też taka, że nie przeprowadzałem tych rozmów skutecznie. Pogadałem zamiast słuchać. O ile rozmowa wydaje się czymś zupełnie naturalnym dla człowieka, to właśnie taka interakcja wprawia wielu z Was w zakłopotanie. Obiecuję Wam, że to uczucie mija z czasem, a najgorsze są te pierwsze spotkania. Także spokojnie i do celu. Tym bardziej, że w zasadzie to Twój rozmówca ma mówić, a Ty aktywnie słuchać i zadawać pytania i robić notatki. Także przygotuj sobie pytania i słuchaj. I never sit down during sales meetings. I want to appear aggressive and imposing. I'm going to sell to you in 12 minutes. No, actually, she'd like to take her time discussing her needs. I will tell her what her needs are and then fill them. No ale, jakie pytania zadać? Tu z pomocą przychodzi książka The Mom Test. Tak, nazwa może wydawać się zabawna, ale sens jest prosty. Jeśli potrafisz tak zadać pytanie, że nawet Twoja mama odpowie Ci obiektywnie, wtedy naprawdę dowiesz się czegoś wartościowego. Sheridan, how lovely to hear from you, dear. Gorąco polecam przeczytać całą książkę, gdyż zawiera ona wiele wartościowych uwag. A dziś pozwolę sobie przytoczyć moje top 3. Po pierwsze, nie pytaj o opinię, pytaj o fakty. Ludzie chcą być mili i często odpowiadają, aby Cię nie zranić. Nie pytaj, czy podoba Ci się mój pomysł. Pytaj, opowiedz mi, jak ostatnio radziłeś sobie z tym problemem. Fakty, nie opinie. Nie próbujesz tu głaskać własnego ego. Skup się na problemie, nie na rozwiązaniu. O ile Twój rozmówca może być klientem w przyszłości, to na tym etapie nie sprzedajesz jeszcze swojego produktu. Twoim celem jest zrozumienie, co ludzie faktycznie robią, gdy mają problem, który rozwiązujesz. I czy boli ich to wystarczająco mocno, aby chcieli zapłacić za rozwiązanie. Unikaj hipotez i pytań naprowadzających. Nie pytaj, czy chciałbyś mieć aplikację, która robi X, bo to pytanie sugerujące odpowiedzi. Pytania sugerujące odpowiedź dają Ci złudne poczucie potwierdzania, a tak naprawdę nie uczą niczego. If you're gonna list all the things it can't be, you're gonna need more colors. Lepiej zadać pytanie otwarte, jak teraz radzisz sobie z X, jak często zdarza Ci się, że to jest w ogóle problem. Poza tym daj sobie pole na odrobinę szczęścia i nie przerywaj, słuchaj. Bardzo często podczas rozmowy pojawiają się czarne łabędzie i tak zwane momenty aha, czyli drobne dawki informacji, które rzucają zupełnie nowe światło na problem, jaki chcesz rozwiązać. Richard, how do I look? Fine, fine. Fine. Shouldn't that be majestic? That's what I meant, majestic. The Mom Test uczy Cię, jak prowadzić rozmowę, tak, by wychwycić prawdziwy problem i unikać miłych kłamstw. Everybody lies. To naprawdę game changer, jeśli chodzi o weryfikację pomysłów i minimalizowanie ryzyka na starcie. Także jeśli jeszcze nie czytałeś, zdecydowanie warto zerknąć. A jeśli boisz się rozmów z nieznajomymi, pamiętaj, najgorsze są tylko te pierwsze 3 rozmowy. Potem jest już tylko łatwiej. Mów mniej, słuchaj więcej, a świat pokaże Ci swoje prawdziwe problemy. What was that? Dad was talking. Ale na koniec muszę dorzucić jeszcze jedną radę. Rób notatki. Jeśli rozmawiasz online, to spytaj, czy rozmówca nie ma nic przeciwko, jeśli Twoje AI będzie notować Waszą rozmowę. Jeśli rozmawiasz z kimś na żywo, wyciągnij notes i pisz ręcznie. Nawet samo pytanie o to, czy możesz robić notatki, działa bardzo dobrze, gdyż przeświadcza rozmówcę, iż podchodzisz do tematu poważnie. Zatem oni też powinni. Co notować? Elementy, o których wcześniej nie pomyślałeś. Fakty i cyfry, jakie rozmówca podaje. Kluczowe miejsca bólu, ale też insighty oraz kierunki myślenia. Proponuję również z każdej rozmowy wychwycić kluczowy cytat. Cytat, który wywołał w Twojej głowie moment aha. I nie zapomnij, aby zaraz po rozmowie uzupełnić coś, co nazywa się kartą wywiadu, której przykład widzisz gdzieś tu na ekranie. Takie karty bardzo pomagają w późniejszej pracy i służą jako skarbiec wiedzy o kliencie na przyszłość dla działu marketingu. These aren't leads. What are they? Oh, right, those are clues. And within each clue is a lesson. You learn a lesson and then you find a lead. To w sumie tyle, gdyż nie chcę Was zasypywać za bardzo wiedzą pochodzącą z książki The Mom Test. Jeszcze raz Was skłonię do tego, abyście ją znaleźli online. I nie martw się. Pokażemy Ci również, jak wygląda taka rozmowa na żywo, gdyż zaproszę do nas interesariuszy problemu, jaki my sami rozwiązujemy.
No ale dobra, do tego jeszcze dojdziemy. Na razie, piona.